Blackland Blackbeard. Zmiana wyposażenia. Poprzednie golenie odbyło się na płytce z zamkniętym grzebieniem, a dzisiaj zmiana wyposażenia. Będzie to grzebień otwarty. Maszynka w całości stalowa, wykonana w technologii CNC. Jak widzieliście ostatni odcinek z tą maszynką, prezentowałem ją z tym grzebieniem. Był grzebień zamknięty, płytka z grzebieniem zamkniętym. A teraz wystąpi płytka z otwartym grzebieniem, tak wyglądająca. Z przodu wygląda tak, a z drugiej strony obie płytki wyglądają w ten sposób. Otwory na piny są nieprzelotowe, jak widzicie. Tutaj nie ma, jest tylko otwór, gdzie mieści się rączka. Otworów na piny nie ma. Tutaj jest wycięcie na pianę, na ścięte włosy, a tutaj jest taki grzebień, spójrzcie. Taki grzebień. Ostre zęby. Jakby to Wam pokazać w ten sposób, spójrzcie. Całkowicie grzebień jest otwarty, to nie jest R41, gdzie jest grzebień otwarty, w cudzysłowie, ale jest w połowie zamknięty. Tutaj zęby są wycięte do samej tej części środkowej płytki. Takie uzbrojenie będzie w tym samolocie SR-71 Blackbeard. Płytka, żyletka Persona Platinum, taka sama żyletka, jaka była założona w płytce z zamkniętym grzebieniem. Persona Platinum Chrome. Żyletkę załadujemy, spójrzcie, jak ten grzebień wygląda. Nie ma żartów. Po prostu jest tak są wycięte zęby. Mocno. Zakładamy na płytkę. Ciekawe piny, spójrzcie. Poprzednio pokazywałem Wam, tutaj się nic nie przemieszcza. Żyletka włożona, nie ma prawa tutaj drgnąć w żadną stronę. Zakładamy grzebień i skręcamy. Proszę bardzo. Tak, żeby Wam pokazać. Do pewnego momentu i koniec. Tutaj już przekręcenie jest niemożliwe. Ekspozycja żyletki, powiedziałbym, że podobna do ekspozycji w płytce z zamkniętym grzebieniem. Podobnie wystaje. Podobnie jest uniesiona nad grzebieniem też żyletka. A grzebień, płytka, geometria płytki patrząc z boku ma się tak samo. Jest taka sama, podejrzewam. Wysokość tutaj tej części, która warunkuje wysokość żyletki, długość tutaj tej części, gdzie jest grzebień, to wszystko jest zbliżone. Widzicie? Tylko różni się tutaj grzebieniem. Grzebień jest ostry grzebień, a tutaj jest grzebień zamknięty. Tutaj włosy są odprowadzane i ścięta piana bezpośrednio, jak widać, a tutaj są odprowadzane poprzez te rowki. Takie są różnice między tymi płytkami i jak widzę, ekspozycja żyletki w tej płytce z otwartym grzebieniem jest podobna do tej z grzebieniem zamkniętym. Tutaj podobnie naciśnięta żyletka nie ugina się w ogóle, jest tak porządnie spasowana. Czapka ją tak trzyma w taki sposób pewny. Pamiętamy golenie, poprzednie golenie, nie było żadnych wibracji w trakcie golenia. Ja nie czułem, jakość golenia porównywalna była do golenia brzytwą. Tak to odczuwałem. Mydło, które dostałem od kolegi Milasa, od tego samego kolegi, który pozwolił mi zaprezentować Wam japońskie brzytwy, na przykład brzytwę Don. Kolega Milas udostępnił
Dał mi takie próbki mydeł. Eufros, jak czytał, tak czytał. Jedna to jest Fougère Tallow, a druga to jest Tobacco. Na dzisiejszy film wybieram Tobacco ze względu na po prostu gargantuicznie mocny zapach. Podejrzewam, że pędzelek dzisiaj będzie użyty Semogi, portugalski pędzelek. Knot będzie pachniał tym mydłem jeszcze długo. Tobacco. Eufros Tobacco. Tutaj jest wersja z Tallow, tak jest napisane. I zapach jest, kochani, taki kolor mydła. Tutaj jest pierwsze uderzenie w nozdrza, to jest tytoń. Ale to nie są kwiaty, tylko to są liście tytoniu. Taki wilgotny tytoń, dobrze sfermentowany, jak na cygaro. Tak wygląda mydło. Próbkę uszczknę, próbkę z tej zawartości 20 ml, a połowa łyżeczki. Bardzo mocny zapach. Na początek zobaczymy, co się będzie działo, jak będę wyrabiał w misce. Miska od Marcela. Ok, zebrane z łyżki, nie ma tu już prawie nic. I przełożone do miseczki od Marcela. Miska z pancernego tworzywa, które się nie tłucze, które jest wszystko odporne, a zwłaszcza na przeciążenia 3G, 4G, 5G. Tak wytrzymuje ta miska. Można nią rzucić o podłogę, o ścianę, odbije się, nic się nie stanie. Uwierzcie mi, sprawdzałem. Nie będę rzucał tutaj po łazience, bo jest za mało miejsca, ale przetestowałem tą miskę, z nią się nic po prostu nie dzieje. Odbija się tylko i można ją podnieść i dalej używać. Miska od Marcela. Zaros wcześniej już przygotowałem olejkiem True Fit and Heal. Zanim się ogoliłem po kąpieli, ten olejek mam na zaroście jakieś około godziny. Dobrze się wchłonął, włosy zmiękły. Robimy pianę. Czym mi to pachnie? Na pewno tu jest tytoń, na 100%. Tytoń i wiecie co? Tak jakby tutaj była delikatnie wyczuwalna wanilia i jakieś ziemiste nuty. Nie znalazłem opisu tego mydła, ale wnioskuję już tutaj po tym zapachu, że to jest na 100% tytoń, na 100% takie dobrej jakości sfermentowane liście na cygaro. Tak się to czuje. Przyjemny zapach. To nie są kwiaty tytoniu. Patrzcie, co się dzieje. Fajna, lekka miska do ręki. Spójrzcie. Nawet mokrą można utrzymać. Piana zaczyna się lepić. Dodajemy wody. I kręcę dalej. Tak jakbym trochę czuł jakieś takie delikatne cytrusy. Może się mylę. Może to jest złudzenie. Może sugestia. Patrzcie, co się dzieje, jakie to jest mydło. Może się mylę, ale tu nie wiem, czy tutaj jeszcze nie ma paczuli. Ziemistego akcentu paczuli. Na pewno jest tytoń i ziemisty akcent pochodzący z czegoś, co dokładnie nie potrafię opisać. Ale patrzcie, mydło jak powstaje. Wydostaje się już poza miskę. Jak widać, dzięki strukturze dna w tej misce wyrobienie piany nie jest trudne. Ona nie jest idealnie gładka, ta miska, bo ona ma, widzicie, taką fakturę,
która też pozwala utrzymać ją w rękach. O, jak się odbija w świetle, widzicie? Nieregularna góra. Taką miskę sprezentował mi Marcel, bardzo dziękuję. Piękna, biała piana, błyszcząca. Jeszcze trochę czuję, jeszcze trochę trzeba wody. Tylko nie od razu dużo, ale po trochę, patrzcie, robi się już. To nie jest puchata piana, chociaż jest jej dużo, ale uwierzcie mi, jest naprawdę mokra i treściwa. Patrzcie, jak się błyszczy. Proszę bardzo. Zaczyna się już ciągnąć. Kurczę. Eufros Tobacco. Eufros Tobacco. Pomyliłoby mi się z Eucris, a to jest Eufros. Dobra. Cała micha. Cała miska świetnej piany. Patrzcie. Mydło hiszpańskie. I tu jeszcze na dnie, z tego co widzę, zostało. Hiszpańskie mydło. Mimo tego, że liście tytoniu to jest mocny zapach, ale czuje się coś jeszcze zielonego. To nie są tylko liście tytoniu, jak to się czuje, jak to wyczułem bezpośrednio odkręcając słoiczek, ale czuję, że jeszcze jest jakiś ziemisty akcent i jeszcze jest jakiś zielony akcent. Na pewno nie jest to przytłaczające. Łojowe mydło. Taki ciemny zapach. Patrzcie, co tu się dzieje. Po prostu. Widzicie? Jak widzę, wizualnie piana jak na razie prezentuje się świetnie. Znowu zapach się zmienił. Musicie tego spróbować, bo ja nie mogę tego opisać, ale to tak jakbym teraz czuł jakieś pudrowe nuty znowu. Na pewno nie czuć tutaj dymu, ale czuć na początku tytoń, tak jak powiedziałem, jakąś ziemistość, a teraz tak jakbym jeszcze poczuł jakąś taką pudrową. Wanilia? Co to za zapach? No, ten knot może mi pachnieć dosyć długo, tym zapachem wcale mi to nie będzie przeszkadzać. To nie jest tylko zapach tytoniu, gryzący jakiś zapach, ale jest fajny. Na pewno jest bardzo ciekawy zapach. Coś takiego. Aż mnie trochę zatkało. Sam nie wiem, co mam powiedzieć, żeby określić. Na pewno, gdybym miał kupić taki mydło, to bym kupił. Może ze względu na zapach, ale fajny. No nie wiem. Co mam powiedzieć? Jak to opisać? Na pewno zachęcił ten zapach. Dobra. Mamy tutaj otwarty grzebień, w tym SR71.
Kolejny lot patrolowo-zwiadowczy z takimi podzespołami, takie wyposażenie. Co się będzie działo? Aerodynamiczny kształt, konstrukcja trochę zmieniona, a golenie? Zobaczymy. Otwarty grzebień. Większy kontakt żyletki ze skórą. Na pewno do dłuższych włosów jak najbardziej, żeby rozdzielić włosy, zanim trafią pod żyletkę. Na pewno odczuwam bardziej versus poprzednia płytka. Ale po pierwszym przejściu stopień dogolenia fajny. Tu mam takie wrażenie, jakby ta czapka kleiła mi się do skóry. Może przez to, że nie ślizga się, że tu jest grzebień, jak widzicie, a tutaj była taka płoza i tu się ślizgało na tej płozie bardziej, a grzebień już tą styczność płytki ze skórą jeszcze bardziej zwiększa. Ale dogolenie Blackland Blackbeard. No, czucie maszynki, czucie czapki jest bardzo wyczuwalne. Jakkolwiek delikatna jest dalej, tak jak płytka z poprzedniego golenia. Żadnych odczuwalnych wibracji. Po pierwszym przejściu to tak jakbym się inną jakąś maszynką golił, to były drugie przejście. Skuteczność podobnie jak tej wersji, jak tej płytki z zamkniętym grzebieniem. Podobna skuteczność. Może łatwiejsze jest tutaj golenie dłuższego zarostu, bo czuję, jest taka różnica. Czuję bardziej czapkę. Co to jest za zapach? Czuję bardziej... dobra piana. Jeszcze bardziej świeży. Początkowo to było takie mocne uderzenie tytoniu, a teraz czuję coś takiego świeżego. Co to za mydło? Poślizg to jest mistrzostwo świata. Jakiś pudrowo-cytrusowy, odświeżający. Teraz po prostu zmienił się ten zapach w stosunku do tego, jak kręciłem w misce, ale na plus. Pierwszy raz w życiu nie wiem, jak mam to opisać.
Bardzo dobry kontakt z maszynki, bardzo dobry kontakt czapki ze skórą z tym grzebieniem. Lepszy niż w poprzednim goleniu. Czuję, jakby się czapka przysysała mi do skóry. A stopień do golenia to jest... No nie mogę. A przy okazji wkrótce zobaczycie bardzo fajne maszynki, które właśnie przybyły od kolegi Leszka. Pozdrawiam i bardzo dziękuję. Wkrótce zostaną pokazane na kanale. Dla chętnych i ciekawych zapraszam. Jeśli chcecie je zobaczyć, wkrótce się pokażą. No coś takiego. Te zęby powodują to, że po prostu nie wiem, jak to jest zrobione, ale zobaczcie, czy to będzie widać. Taka jest ekspozycja, taka jest geometria. To jest tak zrobione, że ja czuję te ząbki, ale to tak jakby mi, nie wiem jak to powiedzieć, ułatwiają mi znacznie kontakt żyletki ze skórą i prowadzi się ta maszynka w taki sposób, że ona się przysysa do skóry. Ogoliłem się już, 2 przejścia. Co ja mam teraz zrobić? Jeszcze jedno, dla tego zapachu fajnego. Z takiej niedużej ilości, gdybym użył jeszcze mniej, na dnie miski nie ma już nic. Patrzcie jeszcze jaka chmura dobrej piany. Gdybym użył mniej, to też by było dobrze. Ten zapach mnie totalnie zaskoczył. Po prostu totalnie jestem zaskoczony tym zapachem. Tytoń. I coś jeszcze tak ciekawego, że po prostu ja nie potrafię tego opisać, ale dawno nie spotkałem się z takim ciekawym zapachem. Może jest po prostu intrygujący, ale to nie jest Chiseled Face Midnight Stack, nie. Ani to nie jest Latigo. O, Latigo Wam też pokażę za jakiś czas. Coś takiego. Bardzo, bardzo ciekawy zapach. Ostatnie przejście tylko dla samej przyjemności. Jak się spłukuje? No właśnie spłukałem, widzicie, mydło spłukuje się fajnie od spodu. Tutaj przez te ząbki, jak to wszystko ładnie odpływa. Aha, czekajcie, bo to jest przejście. Jestem pod wrażeniem tego mydła i tej maszynki, dlatego jestem trochę rozkojarzony, wybaczcie mi. Ale nie recytuję wszystkiego w sposób wyuczony, tylko mówię tak, jak to czuję. No, maksymalnie precyzyjne golenie. Znowu zaraz będzie mi odrastał jak po tamtej. Słuchajcie, ta płytka z grzebieniem otwartym jest jeszcze bardziej dokładna od płytki z zamkniętym grzebieniem. Myślę, że ekspozycja żyletki jest taka sama, tylko jedynie różni się tym, co jest przed żyletką, czyli grzebieniem.
Ktoś by powiedział droga maszynka. W sumie nie wiem jaka jest cena, na pewno nie jest mała. Maszynka została mi użyczona przez Marcina Arjunę. Ale wiecie co, myślę, że nie wiem ile by kosztowała, warta jest swojej ceny. Mimo takiego, zobaczcie, zadziornego charakteru, to wyposażenie w tym Blackbeardzie sprawdza się znakomicie. Moletowanie, rączki. Dogolenie pod nosem. Bardzo dobre. Bardzo, bardzo dokładna maszynka. I przy tym delikatna dla skóry. Jak widać, lot zwiadowczy odbywa się bez strat. Na takim sprzęcie. I myślę, że tutaj przyłożenie na ząbkach, bardziej na czapkę, teraz łapię. Ile tu jest stopni? 25, 30 stopni, czuję ząbki. 30 stopni czuję ząbki. Pochylam, czuję teraz żyletkę. 25 stopni, jakoś tak. Około 25 stopni kąt natarcia. Widzicie? Tak jakby tu spojrzeć. Taki kąt i wtedy jest taki efekt w postaci takiego golenia. Podobnie dokładna maszynka, podobnie jak brzytwa. Bez większego wysiłku. Bardzo czuć to ostrze w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. W sensie kontaktu ze skórą to nie jest, patrzę, to nie jest atakowanie skóry razem ze zdejmowaniem wierzchniej warstwy naskórka, tylko to jest po prostu taki dokładny kontakt jeszcze tu pod żuchwą. To jest wrażenie, znowu to inaczej pachnie. Teraz czuję dużą świeżość. Co to za mydło? Jabonman. Habonman. Pod żuchwą to, co mi tu zostało. No to już nie ma nic. Koniec. Dla mnie maszynka z grzebieniem, ta maszynka z grzebieniem zamkniętym to jest 10 na 10 punktów. A z grzebieniem otwartym 11 na 10. Wrażenia bardzo porównywalne do odczucia, jakie daje brzytwa bądź kamisori. A to jest maszynka na żyletki z żyletką Persona Platinum Chrome. Takie golenie. Proszę spojrzeć. Takie golenie, taką skórę daje to mydło i taka dobra maszynka Blackland Blackbeard. Co tu mamy po użyciu, po 3 przejściach? Miseczka. Nie, to nie tak nie będzie. Skoro jest takie dobre mydło, to musi być jako balsam dezynfekcja. Za dezynfekcję odpowiada dziś dezynfekcja skóry po goleniu. Bardzo ważna rzecz. Oż to mi poleciało jak zwykle. O proszę. Tradycyjne golenie pozwala nam
na uzyskanie takiej jakości golenia. Podwłos, nie ma nic. Skóra jest nawilżona. Golenie jest delikatne, nie musimy przyciskać. Tak jak przy maszynkach plastikowych, nie musimy przyciskać, jak widzieliście, to jest tylko prowadzenie po skórze tam z powrotem. Podobnie jak brzytwy. I efekt jest taki, ja mam już swoje lata, a dogoliłem się w taki sposób, że wyglądam teraz jak młodzieniec, taki 30-letni. A po goleniu jeszcze, wiecie co, ze względu na ten zapach i ze względu na tą świetną pianę, balsam, który można uzyskać z piany, składniki niech się wchłoną, jest jeszcze lepiej. Zapach mydła zachował się, patrzcie, do końca golenia i tak ewoluował. Wiecie co, ja się nie spodziewałem, że ogolę się dziś takim mydłem. Zapach z pudełeczka, jest Fougère, Eufros Tobacco. Zapach z pudełeczka to taki jest mocny zapach. To jest koncentrat właśnie tych liści tytoniu. Taki trochę świdrujący w nos. To nie jest dym ani coś dusznego, a w trakcie golenia zmienia się po prostu ze 4 razy albo 5. I no tak mnie ucieszyło dzisiejsze golenie tym sprzętem i tym mydłem. Zachęcam Was również, przyjaciele, golcie się tradycyjnie, chociaż spróbujcie. Co mamy tutaj? Jeszcze zostało. Mydło wydajne, można użyć mniejszą ilość niż ja użyłem. Piana, woda z węzełka i taka piana. Patrzcie, piękna piana. Ciągnąca się, dobrze nawilżona. Następne golenie to będzie już teraz na 100% musi być golenie ze współczesną japońską kamisori Takami, którą użyczył mi do testów Adrian Excalibur i ona będzie bohaterką następnego odcinka. Kto lubi kamisori albo nie lubi, zapraszam. Odwiedzajcie mnie i odwiedzajcie, zawsze to będę powtarzał, Dwa Ostrza, fajni ludzie, pasjonaci, Joanna i Marcin. Nie mogę powiedzieć złego słowa, a tylko dobre słowa mogę skierować w ich stronę, moi dobrzy przyjaciele. No i to tyle. Bądźcie zdrowi, odwiedzajcie Kwaska na kanale. Pa, pa.